W dniu, w którym publikuję ten film, jest 26 marca 2021 roku. Tego samego dnia, tyle że 10 lat wcześniej, na skoczni w Zakopanem ze skokami narciarskimi pożegnała się jedna z największych legend tej dyscypliny. Człowiek, dzięki któremu skoki narciarskie w Polsce stały się wręcz niewiarygodnym fenomenem. Zapoczątkował on zjawisko, które dzięki swojemu ogromnemu wpływowi na społeczeństwo zyskało nawet własną nazwę – Małyszomania. Właśnie na fali Małyszomanii całe miliony zaczęły interesować się tą dyscypliną na niespotykaną wcześniej skalę. Zjawisko to wywarło też kluczowy wpływ na rozwój młodych polskich skoczków. Właśnie dzięki Małyszomanii Polska posiada aktualnie wspaniałą drużynę mistrzów świata i brązowych medalistów olimpijskich. Kanał, na którym się właśnie znajdujesz, oraz film, który oglądasz, również nie powstałyby, gdyby nie Małyszomania. Właściwie fanom skoków narciarskich ciężko sobie wyobrazić cokolwiek związanego z tą dyscypliną, co nie miałoby związku z Małyszomanią. Zapoczątkowała ona tzw. efekt domina, którego pozytywne skutki odczuwamy do dziś. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, jak wiele dla dobra skoków, nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie, zrobił ten jeden skromny człowiek pochodzący z Wisły. Cofnijmy się jednak o wiele, wiele lat, aby zrozumieć, jak właściwie powstała Małyszomania, jak skoki narciarskie stawały się w Polsce coraz popularniejsze i dlaczego stały się aż tak ogromnym fenomenem. Fenomen Małyszomanii. Historia Adama Małysza. Adam Małysz urodził się 3 grudnia 1977 roku w Wiśle. Już w bardzo młodym wieku wykazywał ogromne zainteresowanie kombinacją norweską i skokami narciarskimi, dyscypliną, która nie była wówczas tak popularna jak dziś. Warunki do trenowania również były dużo trudniejsze. Skoczni było znacznie mniej, były często w bardzo złym stanie, nie było zbyt wielu wykwalifikowanych trenerów, nie było prawie żadnego dofinansowania. W wieku 6 lat oddał swój pierwszy skok na skoczni K17 w Wiśle Centrum. Skok na odległość 7 metrów zakończył się niestety upadkiem, ponieważ Małysz wypadł ze zbyt dużych butów. Po kilku latach ciężkich treningów wziął udział w swoim pierwszym oficjalnym konkursie. 18 stycznia 1991 roku, w wieku 14 lat, wystąpił na Mistrzostwach Tatrzańskiego Związku Narciarskiego. 14 marca 1993 roku zadebiutował w konkursie indywidualnym Mistrzostw Polski, w którym wywalczył 14. pozycję. 29 grudnia tego samego roku po raz pierwszy pojawił się na zawodach międzynarodowych, zajmując 48. lokatę w konkursie Pucharu Kontynentalnego. 5 lutego 1994 roku został wicemistrzem Polski na Wielkiej Krokwi, a dzień później na skoczni K85 sięgnął po swój pierwszy złoty medal krajowych mistrzostw w wieku niespełna 17 lat. 9 grudnia 1994 roku Adam Małysz zadebiutował w Pucharze Świata na skoczni normalnej w Planicy. Zajął wówczas 55. miejsce w kwalifikacjach i nie awansował do konkursu głównego. Swoje pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata zdobył 4 stycznia 1995 roku na skoczni w Innsbrucku, gdzie zajął 17. miejsce. W marcu 1995 roku zadebiutował na Mistrzostwach Świata, które odbyły się wówczas w Thunder Bay, gdzie zajął 10. i 11. miejsce. Następny sezon 1995-96 okazał się jednym z najbardziej przełomowych w karierze Małysza. W styczniu 1996 roku po raz pierwszy udało mu się wskoczyć do czołowej dziesiątki konkursu Pucharu Świata. Miesiąc później po raz pierwszy stanął na podium, a w ostatnim konkursie sezonu w norweskim Oslo odniósł swoje pierwsze zwycięstwo. Sezon zakończył na bardzo dobrym 7. miejscu. Kolejny rok był również bardzo udany. Małysz stanął na podium 4 razy, z czego dwukrotnie na najwyższym stopniu. Rok 1997 przyniósł jednak pierwszy i prawdopodobnie największy kryzys w karierze Adama Małysza. Forma kompletnie się rozsypała, a najwyższym miejscem zajętym przez niego w sezonie 97-98 była 21. pozycja. Łącznie punktował zaledwie 7 razy. Kolejne 2 sezony były bardzo podobne. Małysz zastanawiał się nawet nad zakończeniem sportowej kariery, jednak postanowił dać sobie jeszcze jedną szansę. Jak się później okazało, była to jedna z najważniejszych decyzji w historii polskiego sportu. Rok 2000. Początki Małyszomanii.
Sezon 2000-2001 rozpoczął się 23 listopada na skoczni w Kuopio. Kwalifikacje do pierwszego konkursu wygrał niespodziewanie Adam Małysz, co było wtedy prawdziwą sensacją. Polak został jednak zdyskwalifikowany za rzekomo zbyt długie narty, które według kontrolera sprzętu przekraczały przyjęte normy o 2 mm. Dzień później miał zostać rozegrany konkurs drużynowy, w którym Małysz mógłby wystąpić, gdyby tylko miał przepisowe narty. Spędził więc całą noc na ręcznym piłowaniu nart, aby je skrócić. Jak się później okazało, narty po tej drobnej korekcie były według wyliczeń FIS krótsze niż dopuszczają przepisy, co potwierdziło, że dzień wcześniej dokonano błędnych pomiarów i niesłusznie zdyskwalifikowano Małysza. Co ciekawe, Polak skakał w zbyt krótkich nartach aż do końca sezonu. W kolejnych 2 konkursach indywidualnych panowały fatalne warunki pogodowe, a konkursy okazały się zupełną loterią. Adam Małysz zajął w nich 26 i 11 miejsce. Kolejnych 5 zawodów z rzędu zostało odwołanych z powodu wysokich temperatur i silnego wiatru. Do tego momentu wydawało się, że wszystko idzie w złym kierunku, a sam Małysz z pewnością mógł czuć się mocno sfrustrowany. Po trudnym początku sezonu nadszedł jednak czas na 49. turniej 4 skoczni. Tuż przed turniejem Małysz zajmował 26. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i nikt nie stawiał go w roli faworyta. Wygrał jednak kwalifikacje do pierwszego konkursu w Oberstdorfie i skakał w nim w ostatniej parze ze słynnym Włochem Roberto Cecconem. Pierwszy skok konkursowy nie był jednak tak udany. Uzyskując 116,5 metra, Małysz zajmował 6. miejsce po pierwszej serii. Drugi skok był znacznie lepszy i wyniósł 132,5 metra. Dzięki niemu Polakowi udało się awansować na 4. miejsce, najlepsze w ówczesnym sezonie. Kwalifikacje do konkursów GAPA również padły łupem Polaka, przez co w konkursie mierzył się bezpośrednio z liderem Pucharu Świata i turnieju, czyli z Martinem Schmidtem. Sytuacja podczas konkursu się powtórzyła. Pierwszy skok Polaka nie był do końca udany i zajmował on 6. miejsce po pierwszej serii. W drugiej próbie oddał jednak fenomenalny skok na odległość 129,5 metra, co było wtedy nowym rekordem skoczni. Dzięki niemu Małysz zajął 3. miejsce, co było jego pierwszym podium od około 4 lat. W Innsbrucku Małysz wygrał kwalifikacje po raz 3 z rzędu, ustanawiając przy okazji nowy rekord skoczni. Natomiast w konkursie oddał 2 zdecydowanie najdłuższe skoki, które dały mu zwycięstwo z największą w historii przewagą na skoczni dużej. Pokonał drugiego Janea Honena o 44,9 punktu. Od tego konkursu zaczęła się prawdziwa Małyszomania. Polacy byli zachwyceni wyczynami Adama Małysza i cała Polska masowo zaczęła interesować się skokami narciarskimi. Kwalifikacje do ostatnich zawodów podczas turnieju również wygrał Małysz, dzięki czemu stał się pierwszym i jak dotąd jedynym skoczkiem, który zwyciężył we wszystkich kwalifikacjach podczas turnieju 4 skoczni. W pierwszej serii finałowego konkursu jako jedyny przekroczył granicę 120 metrów, lądując dokładnie na 127 metrze. Natomiast w drugiej serii jako jedyny przekroczył 130 metrów i ustanowił nowy rekord skoczni wynoszący 134 metry. Był to skok, którym przypieczętował swoje potężne zwycięstwo w 49. turnieju 4 skoczni. Wygrał go z rekordową przewagą 104,4 punktu nad drugim zawodnikiem, ustanawiając rekordy na 3 z 4 skoczni turnieju. Tydzień po jego zakończeniu skoczkowie pojechali do czeskiego Harachowa, gdzie w dniach 13-14 stycznia odbyły się 2 konkursy na skoczni mamuciej. W obydwu Polak zwyciężył. Tamtego weekendu kilkukrotnie bił rekord Polski w długości skoku narciarskiego. Ostatecznie po zakończeniu zawodów rekord ten wynosił 212 metrów. 20 stycznia w Park City ponownie odniósł zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Przed wyjazdem na zawody do Japonii Adam Małysz został liderem klasyfikacji generalnej. W Hakubie stracił koszulkę lidera na rzecz Martina Schmidta. W zawodach zajął wówczas 8. miejsce po upadku na zeskoku. Żółtą koszulkę odzyskał już podczas następnych zawodów w Sapporo. Dzień później na tej samej skoczni odniósł 7. zwycięstwo w sezonie. 3 lutego w konkursie na skoczni w Villingen Małysz po pierwszej serii zajmował 8. miejsce. W drugiej turze skoczył jednak 151,5 metra i dzięki temu awansował na drugą pozycję, przegrywając jedynie z Finem Ville Kante. Wynik uzyskany w drugiej kolejce przez Adama Małysza był wówczas nieoficjalnym rekordem świata na dużej skoczni.
Następnego dnia na tym samym obiekcie po raz kolejny w sezonie triumfował, osiągając 36,5 punktu przewagi nad drugim skoczkiem w zawodach Risto Jusilainenem. W lutym podczas Mistrzostw Świata w Lahti Adam Małysz zdobył srebrny medal na dużej skoczni i złoty na normalnej, zamieniając się miejscami z Martinem Schmidtem. Były to pierwsze medale Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym reprezentantów Polski od 1978 roku. W marcu Adam Małysz jako pierwszy skoczek w historii wygrał wszystkie konkursy turnieju nordyckiego. W ostatnich zawodach sezonu, 18 marca w Planicy, był czwarty. Podczas konkursu w Słowenii pobił własny rekord Polski, skacząc 218,5 metra. W całym sezonie 2000-2001 odniósł 11 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata, wyrównując tym samym rekord Martina Schmidta z sezonu 98-99. Został pierwszym skoczkiem, który wygrał więcej niż połowę konkursów rozgrywanych w danym sezonie. Również jako pierwszy Polak w historii zdobył Puchar Świata w skokach narciarskich. Lata 2001-2003. Kontynuacja wielkich sukcesów. Małyszomania ogarnęła całą Polskę. Skoki narciarskie stały się fenomenem na niespotykaną wcześniej skalę. Wiele osób zastanawiało się jednak, czy wraz z końcem sezonu nie zakończyła się również piękna sportowa przygoda. Sezon letni obudził ogromne nadzieje na kontynuację sukcesów. Adam Małysz wygrał letnie Grand Prix po raz pierwszy w swojej karierze oraz jako pierwszy Polak w historii. Oczekiwania przed zimą 2001-2002 były ogromne. Był to w końcu sezon olimpijski. Adam Małysz podołał jednak oczekiwaniom. Ani razu nie zajął miejsca poza czołową dziesiątką zawodów Pucharu Świata oraz przez cały sezon prowadził w klasyfikacji generalnej. Podczas inauguracyjnego konkursu w Kuopio odniósł zwycięstwo, a dzień później był drugi. 1 grudnia podczas pierwszego w historii konkursu Pucharu Świata na skoczni w Titisee Neustadt odniósł kolejny triumf w karierze. Następnie na skoczni w Villach polska reprezentacja po raz pierwszy w historii stanęła na podium konkursu drużynowego. Zespół w składzie Robert Mateja, Wojciech Skupień, Łukasz Kruczek i Adam Małysz stanął na najniższym stopniu podium. W ostatnich dwóch konkursach przed turniejem 4 skoczni, które odbyły się w Val di Fiemme, Adam Małysz dwukrotnie zwyciężył, za każdym razem oddając 2 najdłuższe skoki w konkursie. Przed 50. turniejem 4 skoczni wydawało się, że Polak jest aktualnie nie do pokonania. Polscy kibice zastanawiali się nawet, czy Adam Małysz jako pierwszy w historii wygra wszystkie 4 konkursy turnieju. Tak jednak się nie stało. Małysz zakończył imprezę tuż za podium na 4. miejscu, a wszystkie konkursy wygrał Niemiec Sven Hannawald. 30 grudnia w Oberstdorfie Polak zajął 5. miejsce, 1 stycznia w Gapa był 3, 3 dni później w Innsbrucku 2, natomiast 6 stycznia w Bischofshofen zajął dopiero 9. miejsce. W drugiej połowie stycznia odbyły się pierwsze konkursy Pucharu Świata w Polsce, odkąd zaczęła się Małyszomania. Od sobotniego poranka w Zakopanem panowało prawdziwe szaleństwo. Na trybunach Wielkiej Krokwi zasiadło 60 000 widzów, chociaż niektóre media podawały liczbę aż 80 000. Drugie tyle kibiców znajdowało się w pobliżu skoczni, ponieważ nie byli w stanie zmieścić się na trybunach. Zdarzyli się nawet kreatywni fani, którzy, aby być jak najbliżej widowiska, rozsiedli się pod progiem skoczni. Wtedy zainterweniował Walter Hofer. Dyrektor Pucharu Świata nakazał usunięcie kibiców spod progu, grożąc odwołaniem zawodów. Niechciani fani opuścili swoje miejscówki, a konkurs rozpoczął się zgodnie z planem. Niestety Adam Małysz nie poradził sobie tego dnia z ogromną presją ponad 120 000 kibiców zgromadzonych na trybunach i wokół skoczni. Zajął dopiero 7. miejsce po skokach na 120,5 oraz 121 metrów. Wieczorem tego samego dnia napłynęła wiadomość o przyznaniu Adamowi Małyszowi tytułu Sportowca Roku 2001 w plebiscycie przeglądu sportowego na 10 najlepszych sportowców Polski. Trenerem roku wybrano natomiast Apoloniusza Tajnera, szkoleniowca polskiej kadry skoczków. To jednak nie poprawiło humoru Małyszowi, który po porażce przed własną publicznością był na siebie wściekły. W niedzielę o 4 nad ranem obudzili go kibice, którzy już od samego świtu zmierzali w kierunku skoczni, trąbiąc i głośno śpiewając. Małysz poczuł się wzruszony. Wiedział, że tym razem zawody muszą zakończyć się inaczej. Tak też się stało. Na drugi konkurs przybyły równie olbrzymie jak w sobotę tłumy kibiców.
Adam Małysz, niesiony dopingiem około 120 000 gardeł zgromadzonych na skoczni i w jej pobliżu, oddał najdłuższy skok pierwszej serii i wylądował na 131 metrze. W drugiej serii, kiedy warunki znacznie się pogorszyły, również oddał jeden z najlepszych skoków i odniósł w ten sposób swoje pierwsze zwycięstwo na polskiej ziemi. Zagraniczni skoczkowie byli oczarowani atmosferą, jaką zgotowali im polscy kibice pod Wielką Krokwią. Wielu z nich twierdziło, iż nigdy nie startowało przed tak liczną i fantastyczną widownią i z pewnością będą chcieli powrócić tu za rok. Kilka tygodni po zawodach w Polsce nadszedł czas na Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City. Małysz był oczywiście jednym z głównych faworytów do tytułu mistrza olimpijskiego. W pierwszym konkursie na skoczni K90 wywalczył jednak brązowy medal, przegrywając z drugim Svenem Hanawaldem i niespodziewanym mistrzem olimpijskim ze Szwajcarii, 21-letnim Simonem Ammanem. Był to pierwszy polski medal zimowych Igrzysk Olimpijskich od 1972 roku, kiedy to Wojciech Fortuna zdobył złoto również w konkursie skoków narciarskich. Kilka dni później na skocznika 120 Małysz poprawił się o 1 pozycję, zdobywając srebrny medal. Po raz kolejny przegrał z wyśmienitym Szwajcarem Simonem Ammanem. Wielu odebrało te igrzyska jako porażkę, jednak zdobycie 2 olimpijskich medali z pewnością było dużym sukcesem. Małysz został w ten sposób również pierwszym Polakiem, który zdobył więcej niż 1 medal zimowych igrzysk podczas jednej olimpiady. Zaraz po igrzyskach odbył się turniej nordycki, w którym Małysz zajął drugie miejsce, przegrywając tylko z Mattim Hautamäkim. Następnie przyszedł czas na Mistrzostwa Świata w lotach w Harachowie. Rok wcześniej udało mu się zwyciężyć w obu konkursach rozgrywanych na tej skoczni. Nie było więc nic dziwnego w tym, że wielu stawiało go w roli głównego faworyta do złota. Niestety fatalne warunki wietrzne doprowadziły do kompletnego wypaczenia wyników mistrzostw. 2 z 4 zaplanowanych serii zostały odwołane, natomiast w drugiej rundzie zawodów Polak trafił na bardzo trudne warunki, w wyniku czego uzyskał zaledwie 142 metry. Ostatecznie zajął 18 miejsce i jak najszybciej chciał zapomnieć o tym wydarzeniu. Po mistrzostwach do zakończenia sezonu zostały już tylko finałowe loty w Planicy, gdzie w kwalifikacjach do ostatniego konkursu Małysz pobił rekord Polski, skacząc 223,5 metra. Same zawody zostały jednak odwołane z powodu zbyt silnego wiatru. W ten sposób Polak wygrał drugi z rzędu sezon Pucharu Świata. Małysz zgromadził łącznie 1475 punktów do klasyfikacji generalnej i wyprzedził drugiego Svena Hanawalda o 216 punktów. Sezon 2002-2003 Adam Małysz rozpoczął od drugiego miejsca na skoczni w Kusamo, wyprzedzony jedynie przez Słoweńca Primoža Peterkę. Tym samym stracił żółtą koszulkę lidera Pucharu Świata po raz pierwszy od 27 stycznia 2001 roku. Do turnieju 4 skoczni jeszcze zaledwie 1 raz udało mu się stanąć na podium. Jego forma była ewidentnie słabsza niż w 2 poprzednich sezonach. Podczas turnieju udało mu się stanąć na 2. stopniu podium. Miało to miejsce w drugim konkursie rozegranym na skoczni w Gapa. Dzięki dobrym i równym skokom w trakcie całego turnieju udało mu się zająć w nim 3. pozycję, co było dobrym prognostykiem przed kolejnymi etapami sezonu. Niestety, pierwszy konkurs po zakończeniu turnieju ułożył się zupełnie nie po jego myśli. Na skoczni w czeskim Libercu Małysz zajął dopiero 16. miejsce, najgorsze w całym sezonie. Tydzień później odbyły się zawody w Zakopanem. Przed własną publicznością Małysz dwukrotnie stanął na najniższym stopniu podium. W jego skokach wciąż czegoś brakowało. Kilka tygodni później udało mu się po raz kolejny wskoczyć na 3. pozycję, tym razem podczas konkursu lotów na skoczni w Bad Mittendorf. Polak nie wystartował w następnych konkursach rozegranych w Villingen, chcąc lepiej przygotować się do Mistrzostw Świata w Val di Fiemme. W efekcie spadł na 4. miejsce w klasyfikacji generalnej, wyprzedzony przez Svena Hanawalda, który został liderem Pucharu Świata. Tuż przed Mistrzostwami Świata nikt nie stawiał Małysza w roli faworyta do złotych medali. Jego forma nie była zbyt wysoka, na dodatek nie wygrał jeszcze ani jednego konkursu w obecnym sezonie. Jak się jednak okazało, spokojne treningi przed mistrzostwami dały oczekiwane efekty. W pierwszym konkursie na dużej skoczni Adam Małysz sięgnął po swój 2. złoty medal w karierze, bijąc przy okazji rekord skoczni i wygrywając po raz pierwszy w sezonie. Kilka dni później na skoczni K95 sięgnął po 2. złoto na tych samych mistrzostwach i jednocześnie po 3. w swojej karierze, tym razem również bijąc rekord skoczni.
Został w ten sposób pierwszym od 29 lat skoczkiem, który zgarnął 2 tytuły mistrzowskie podczas jednej imprezy oraz dopiero 4. w historii, któremu udało się dokonać tej sztuki. Po mistrzostwach w Val di Fiemme nadszedł czas na turniej nordycki. 9 marca na skoczni w Oslo wyprzedził drugiego Floriana Ligla o 14,8 punktu, odnosząc swoje pierwsze pucharowe zwycięstwo w sezonie. Słabe występy 3 najgroźniejszych konkurentów w walce o kryształową kulę sprawiły, że Adam Małysz po raz pierwszy w całym sezonie został liderem łącznej punktacji Pucharu Świata. 5 dni później na skoczni w Lahti wygrał o 4,8 punktu, wyprzedzając Mattiego Hautamäkiego. Podczas ostatniego konkursu turnieju, 15 marca, również w Lahti, Małysz zwyciężył z przewagą 8,1 punktu. W ten sposób odniósł drugie w karierze zwycięstwo w turnieju nordyckim, drugi raz wygrywając wszystkie konkursy tego cyklu. 22 marca na skoczni w Planicy zajął drugie miejsce, przegrywając zaledwie o 1,2 punktu z Hautamäkim. Ponadto w jednym z treningów przed konkursem skoczył 225 metrów, ustanawiając rekord Polski oraz wyrównując rekord świata, należący do Andreasa Goldbergera. W ostatnim konkursie sezonu, 23 marca, Małysz był 4. W całym sezonie zdobył 1357 punktów i wyprzedził drugiego Hannawalda o 122 punkty. Dzięki temu Adam Małysz został pierwszym i jak dotąd jedynym skoczkiem w historii, który zdobywał kryształową kulę 3 sezony z rzędu. W ciągu zaledwie 3 lat zdobył wręcz oszałamiającą liczbę trofeów. Wygrał oraz stanął na 3. stopniu podium turnieju 4 skoczni. Zdobył srebrny i brązowy medal olimpijski, wywalczył 3 złote i 1 srebrny medal mistrzostw świata, dwukrotnie wygrał turniej nordycki i raz stanął na 2. stopniu podium oraz 3 razy z rzędu sięgnął po kryształową kulę. Jednak nawet najwięksi mistrzowie nie mogą wygrywać przez cały czas. Lata 2004-2007. Upadek, walka i powrót na szczyt. Adam Małysz podjął decyzję o rezygnacji ze startów w letnim Grand Prix 2003 i zdecydował się skupić wyłącznie na przygotowaniach do sezonu zimowego. Wiedział, że utrzymanie się w czołówce po 3 zdominowanych sezonach może być niezwykle trudne. Sezon 2003-2004 rozpoczął się dla niego obiecująco. W 2 pierwszych konkursach w Kuusamo udało mu się wywalczyć 2. pozycję, dzięki czemu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Był to 4. sezon z rzędu, w którym Małyszowi udało się wywalczyć koszulkę lidera. Od tamtej pory było już jednak coraz gorzej. Aż do turnieju 4 skoczni jego najlepszym miejscem była dopiero 9. pozycja. Jeden raz wypadł nawet z 10, zajmując 12. miejsce w Titisee Neustadt. Przed turniejem stracił koszulkę lidera Pucharu Świata. Kibice wierzyli jednak w przełamanie, które miało nastąpić właśnie podczas turnieju. Stało się jednak zupełnie odwrotnie. Najlepszym miejscem Małysza było 9. miejsce w Oberstdorfie. W kolejnych 3 konkursach był kolejno 19, 25 i 20. Po tej fatalnej serii wyników postanowił odpuścić starty w Libercu i spokojnie potrenować, aby przygotować się do konkursów w Zakopanem. 17 i 18 stycznia na Wielkiej Krokwi Adam Małysz dwukrotnie zajął 2. miejsce. W pierwszym konkursie przegrał tylko z Michaelem Urmanem, a w drugim z Martinem Helwartem. Konkursy te rozbudziły nadzieję kibiców, ponieważ wyglądało na to, że forma Małysza zmierza w dobrym kierunku. 23 stycznia na skoczni w Hakubie zajął jednak dopiero 32. miejsce, pierwszy raz od ponad 3 lat nie kwalifikując się do 2. serii zawodów. Konkurs rozgrywany był jednak w nierównych warunkach atmosferycznych. Następne zawody w Sapporo zakończył na 12. i 11. miejscu. Tydzień później na mamuciej skoczni w Oberstdorfie był 22, a podczas kolejnych zawodów w Villingen 19. Następne zawody Pucharu Świata były zaplanowane w Park City, w miejscu, gdzie Adam Małysz zdobył 2 medale olimpijskie przed 2 laty. Podczas piątkowego treningu na skoczni Adam Małysz miał groźny upadek. Na kilkadziesiąt sekund stracił przytomność i został odwieziony do szpitala. Obrażenia na szczęście nie okazały się szczególnie poważne. Upadek ten wykluczył go jednak z walki aż do końca sezonu. Po 3 zdominowanych Pucharach Świata Adam Małysz zajął dopiero 12. miejsce w klasyfikacji łącznej sezonu 2003-2004, nie wygrywając przy tym ani jednego konkursu.
Był to bardzo trudny czas zarówno dla samego Małysza, jak i dla polskich kibiców. Na stanowisku trenera polskiej reprezentacji Apoloniusza Tajnera zmienił austriacki trener Heinz Kutin. Adam Małysz powrócił po upadku w fantastycznym stylu. Wygrał letnie Grand Prix 2004, zwyciężając w aż 4 konkursach. Wszystko wskazywało na bardzo udany sezon zimowy. Początek sezonu 2004-2005 szybko zweryfikował jednak oczekiwania kibiców, jak i samego Małysza. W inauguracyjnym konkursie Pucharu Świata 27 listopada na skoczni w Kuusamo zajął dopiero 19 miejsce. Podczas drugiego konkursu na tej samej skoczni ponownie był 19. W następnym tygodniu na skoczni w norweskim Trondheim zajął 15 i 9 miejsce, a jego skoki zaczęły wyglądać nieco lepiej. 11 grudnia na dużej skoczni w Harachowie odniósł niespodziewane, pierwsze od niespełna 2 lat, zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata, przerywając tym samym passę 4 zwycięstw Janne Ahonena. Następnego dnia Małysz zajął dopiero 11 miejsce, co dowodziło, że jego skoki nie są jeszcze ustabilizowane. W konkursach w Engelbergu uplasował się na 8. i 5. pozycji. Następnie rozpoczął się turniej 4 skoczni, w którym Małysz zajął dobre 4. miejsce. Dwukrotnie stanął na podium podczas turniejowych zawodów. W Oberstdorfie zajął 3., natomiast w Innsbrucku 2. miejsce. 9 stycznia w Villingen uplasował się na 9. miejscu. 6 dni później na skoczni do lotów w Bad Mittendorf polski skoczek stanął na najniższym stopniu podium. Natomiast dzień później na tej samej skoczni Małysz zdecydowanie wygrał swój drugi konkurs w sezonie. 2 tygodnie później na Wielkiej Krokwi w Zakopanem udało mu się zwyciężyć w obu indywidualnych konkursach, czym potwierdził zwyżkującą formę. Odpuścił kolejne starty w japońskim Sapporo, a następnie w próbie przedolimpijskiej w Pradze Lato zajął 9. miejsce, przegrywając między innymi z niespełna 18-letnim Kamilem Stochem, który zajął 7. miejsce i wywalczył pierwsze punkty w swojej karierze. Następnym przystankiem były Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie, które niestety przyniosły spore rozczarowanie. Małyszowi nie udało się obronić tytułów Mistrza Świata sprzed 2 lat z Val di Fiemme. Zajął kolejno 6. miejsce na skoczni K90 oraz 11. miejsce na skoczni K120. W turnieju nordyckim Polak spisywał się słabo, przez co ostatecznie uplasował się dopiero na 11. miejscu w jego klasyfikacji. Finałowe loty w Planicy zakończył na 5. i 15. miejscu, co w ostatecznym rozrachunku dało mu 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Był to dla Adama Małysza bardzo trudny sezon. Po poważnym upadku w Salt Lake City z końcówki poprzedniej zimy wciąż nie mógł ustabilizować swoich skoków i zagościć na stałe w ścisłej światowej czołówce. Kolejny sezon okazał się dla Polaka jeszcze większym wyzwaniem. Rozpoczął go od 7. i 5. miejsca w Kuusamo, jednak z każdym kolejnym startem było coraz gorzej. W 2 pierwszych konkursach turnieju 4 skoczni zajął dopiero 13. i 21. pozycję, po czym postanowił zrezygnować z dalszych startów i przygotować się dobrze do konkursów w Zakopanem. Nie wystartował więc w Innsbrucku, Bischofshofen oraz Sapporo. Przerwa na spokojny trening nie przyniosła jednak spodziewanych rezultatów. Małysz zajął 4. miejsce w pierwszym i dopiero 14. miejsce w drugim konkursie na Wielkiej Krokwi. Start Małysza na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Turynie również zakończył się niepowodzeniem. W pierwszym konkursie na normalnej skoczni Polak zajął 7. miejsce. Jednak mistrz olimpijski Norweg Lars Büstel w 2 seriach pokonał Małysza zaledwie o metr, co dawało mu nadzieję na walkę o medal w konkursie na dużej skoczni. Tam jednak Polak spisał się jeszcze dużo słabiej. Zajął dopiero 14. miejsce, a do zwycięzcy Thomasa Morgensterna stracił prawie 55 punktów. Po Igrzyskach Olimpijskich forma Małysza zaczęła się nieco poprawiać. W Lahti zajął wysokie 6. miejsce, natomiast kilka dni później na skoczni w Kuopio stanął na najniższym stopniu podium, wchodząc do czołowej trójki po raz pierwszy w sezonie. Następny start na skoczni w Lillehammer zakończył na 11. miejscu, ale już po kilku dniach na jednej z jego ulubionych skoczni w Oslo odniósł jedyne w sezonie zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata, wyprzedzając drugiego Thomasa Morgensterna o 2,1 punktu. W 2 ostatnich konkursach na zakończenie sezonu w słoweńskiej Planicy zajął miejsce 6. i 8. W końcowej klasyfikacji Pucharu Świata 2005-2006 Adam Małysz zajął 9. miejsce, zdobywając łącznie 634 punkty.
Jeszcze przed rozpoczęciem letniego Grand Prix 2006 polska kadra skoczków rozpoczęła pracę z nowym fińskim szkoleniowcem Hannu Lepisto. Zmiana trenera okazała się dla Małysza strzałem w dziesiątkę. Pod wodzą Lepisto jego skoki zaczęły wyglądać coraz lepiej, co doprowadziło do zwycięstwa w klasyfikacji łącznej letniego Grand Prix. Nadzieje kibiców na dalsze sukcesy po raz kolejny zostały rozbudzone, a Małyszomania powróciła ze zdwojoną siłą. Początek sezonu zimowego 2006-2007 był jednak wyjątkowo nieudany. Małysz zajął dopiero 34. miejsce w loteryjnych zawodach w Kuusamo. Natomiast w następnym konkursie, rozegranym w Lillehammer, Polak upadł w pierwszej serii zawodów, co uniemożliwiło mu uzyskanie dobrego wyniku. Dostał się jednak do drugiej serii i zdołał awansować na 15. pozycję. Następnego dnia na tej samej skoczni stanął na najniższym stopniu podium, przegrywając tylko z Gregorem Schlierenzauerem i Andersem Jakobsenem. W następnym tygodniu konkursy odbyły się w szwajcarskim Engelbergu, gdzie Małysz uplasował się ponownie na 3. oraz na 6. miejscu. Były to ostatnie zawody przed 55. turniejem 4 skoczni. Na inaugurację turnieju zajął ponownie 3. miejsce, jednak kolejne konkursy zakończyły się znacznie gorzej. Ostatecznie zajął w turnieju 7. miejsce, a jego forma wyraźnie odbiegała od oczekiwanej przez kibiców. W pierwszym konkursie po turnieju, 13 stycznia, Małysz zajął 8. miejsce na mamuciej skoczni w Vikersund, natomiast tydzień później, podczas konkursu na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, zajął 5. miejsce w mocno loteryjnym konkursie. Kolejne starty przyniosły jednak nagły zwrot akcji. Małysz zaczął prezentować się znacznie lepiej i już w kolejnych zawodach na skoczni dużej w Oberstdorfie wygrał swój pierwszy konkurs w sezonie i jednocześnie 30. w karierze. Następnego dnia zajął wysokie 4. miejsce. Tydzień później w Titisee Neustadt odniósł podwójne zwycięstwo, wyrównując przy tym rekord skoczni wynoszący 145 metrów. 7 lutego na skoczni w Klingenthal zajął 3. miejsce, a 3 dni później na skoczni w Willingen uplasował się na 7. pozycji. Następnym przystankiem w sezonie były Mistrzostwa Świata w japońskim Sapporo. W pierwszym z konkursów na obiekcie K120, który stał na niezwykle wysokim poziomie, Małysz zajął 4. miejsce. Jednak kilka dni później na skoczni K90 wywalczył swój 4. złoty medal, zostając pierwszym i jak dotąd jedynym skoczkiem w historii, który ma na swoim koncie aż 4 tytuły mistrzowskie. Małysz zwyciężył z niewiarygodną przewagą 21,5 punktu nad drugim Simonem Amanem, bijąc przy tym rekord skoczni, który nie został pobity do dziś i wynosi 102 metry. Po udanych mistrzostwach świata Adam Małysz po raz 3. w karierze wygrał turniej nordycki. Uczynił to jako pierwszy skoczek w historii. 11 marca podczas konkursu w Lahti odniósł swoje 33. zwycięstwo w konkursach Pucharu Świata, tym samym zrównując się z zajmującym ówcześnie 2. miejsce na liście wszechczasów Niemcem Jensem Weissflogiem. 2 dni później na skoczni Puyo w Kuopio ponownie odniósł zwycięstwo, natomiast 17 marca wygrał swój 5. konkurs w karierze na skoczni w Oslo. Dzięki temu po raz pierwszy od 2003 roku awansował na pozycję lidera w klasyfikacji Pucharu Świata. W drugim konkursie na tej samej skoczni zajął 54. miejsce, jednak skok oddał w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Wylądował na 89 metrze, broniąc się przed upadkiem. Tym samym utracił prowadzenie w Pucharze Świata na rzecz Andersa Jakobsena. Podczas ostatniego weekendu w sezonie na skoczni mamuciej w Planicy Adam Małysz wygrał wszystkie 3 konkursy, pierwszy raz w karierze zwyciężając na tym obiekcie. Ponadto pierwszy raz był najlepszy w 3 konkursach Pucharu Świata w przeciągu jednego weekendu. Zwyciężył w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata, wyprzedzając drugiego Andersa Jakobsena o 134 punkty. Tym samym Adam Małysz jako drugi skoczek w historii po Mattim Nykanenie 4. raz sięgnął po kryształową kulę. W ten właśnie sposób Adam Małysz po raz kolejny przeszedł do historii skoków narciarskich, wracając na sam szczyt po 3 latach ciężkiej walki. Lata 2007-2010, wielki kryzys i ponowny powrót do czołówki. W sezonie letnim w 2007 roku Adam Małysz ani razu nie wypadł z czołowej trójki, zajmując ostatecznie 2. miejsce w klasyfikacji letniego Grand Prix 2007, przegrywając jedynie z Thomasem Morgensternem. Jego forma była wysoka i wyglądało na to, że sezon zimowy powinien być bardzo udany.
Puchar Świata 2007-2008 Adam Małysz rozpoczął od dopiero 16 miejsca w fińskim Kuusamo. W konkursach rozgrywanych w dniach 8-9 grudnia w Trondheim zajął odpowiednio 7. i 8. miejsce. Następnie na skoczni w Villach zajął 10. pozycję, a następnego dnia był 9, skacząc na odległość 91 i 90 metrów. W ostatnich przed turniejem 4 skoczni konkursach w Engelbergu zajął 10. i 13. pozycję. W pierwszym konkursie turnieju w Oberstdorfie Małysz zajął 17. miejsce. W zawodach na nowo wybudowanej skoczni w Gapa był 5. Z powodu silnego wiatru zawody w Innsbrucku nie doszły do skutku, ale zostały przeniesione do Bischofshofen, gdzie Małysz zajął 9. miejsce. W ostatnim konkursie na tej samej skoczni był 6. Cały turniej zakończył na dobrej 4. pozycji. Wydawało się, że jego skoki idą w dobrym kierunku, a kibice nastawiali się na długo wyczekiwane pierwsze podium w sezonie. Chyba jednak nikt nie spodziewał się tego, co wydarzyło się już w następnym konkursie. Tydzień po ostatnich zawodach turnieju 4 skoczni w konkursie w Val di Fiemme po bardzo nieudanym skoku zajął 46. miejsce. Dzień później na tej samej skoczni również nie awansował do drugiej serii zawodów, zajmując 40. pozycję po skoku na odległość zaledwie 111 metrów i 50 centymetrów. Tydzień później na mamuciej skoczni w Harachowie Małysz skoczył zaledwie 130 metrów. Zawody zostały jednak anulowane z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Następnego dnia Małysz po raz kolejny nie zakwalifikował się do finałowej serii. Został sklasyfikowany na dopiero 36. miejscu. Seria 3 konkursów zakończonych poza 30 była dla Małysza oraz wszystkich kibiców w Polsce bardzo trudnym przeżyciem. Jednak już tydzień później były zaplanowane zawody w Zakopanem. Wszyscy liczyli na wielki powrót do czołówki podczas konkursów na Wielkiej Krokwi przed własną publicznością. Piątkowy konkurs Małysz ukończył na 11. miejscu. Był to wynik znacznie lepszy od poprzednich 3 występów, jednak z pewnością nie był to szczyt marzeń zarówno dla Małysza, jak i publiczności. Konkurs sobotni został przeniesiony na niedzielę ze względu na silny wiatr. Tym razem Polakowi udało się przedrzeć do ścisłej światowej czołówki i wywalczyć wysoką 4. lokatę. Wciąż pozostawał jednak bez ani jednego podium w trwającym sezonie. Kolejne konkursy w Sapporo Małysz postanowił odpuścić, aby spokojnie potrenować. Treningi nie przyniosły jednak spodziewanego rezultatu. Jego najlepszym miejscem w konkursie Pucharu Świata aż do końca sezonu była 7. pozycja zajęta w Libercu oraz Kuopio. Pozostałe zawody kończył na przełomie 1. i 2. dziesiątki. Sezon zakończył się dla Polaka 9. i 12. miejscem na skoczni mamuciej w Planicy. W końcowej klasyfikacji Pucharu Świata zajął 12. miejsce. Był to jednocześnie pierwszy od 8 lat sezon, w którym Małysz ani razu nie stanął na podium żadnego z konkursów Pucharu Świata. Ze względu na bardzo słabe wyniki zarówno Adama Małysza, jak i całej polskiej kadry skoczków, trener Hannu Lepisto został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym, natomiast nowym trenerem został Łukasz Kruczek. W letnim Grand Prix 2008 Adam Małysz skakał bardzo słabo, kończąc sezon letni na dopiero 34. pozycji. Zimę rozpoczął od 14. miejsca w fińskim Kuusamo, a tydzień później w Trondheim był dopiero 25. i 27. Słabe wyniki zaważyły na decyzji o odpuszczeniu kolejnych konkursów, które miały miejsce we włoskim Pragelato. Po powrocie do Pucharu Świata w Engelbergu zajął 21. i 18. miejsce. W turnieju 4 skoczni wypadł najgorzej od sezonu 2005-2006, kiedy odpuścił 2 ostatnie konkursy. Zajął w nim 33. miejsce po fatalnych skokach w niemieckiej części turnieju oraz miejscu 15, które zajął w Innsbrucku. Postanowił nie wystartować w finałowych zawodach w Bischofshofen. Nie wziął także udziału w konkursach w austriackim Bad Mitterndorf. Małysz postanowił zwrócić się o pomoc do swojego byłego szkoleniowca Hannu Lepisto, ponieważ jego współpraca z Łukaszem Kruczkiem kompletnie się nie układała. Fiński szkoleniowiec, pod którego wodzą Małysz odzyskał wielką formę 2 lata wcześniej, zgodził się zostać osobistym trenerem Adama Małysza. W kolejnych konkursach w Zakopanem zajął on 8. i 12. miejsce. Były to dotychczas jego 2 najlepsze rezultaty w sezonie. Podczas próby przedolimpijskiej w kanadyjskim Vancouver Małysz powtórzył swój najlepszy wynik z Zakopanego i zajął 8. miejsce. W drugim konkursie uplasował się na 4. pozycji, kolejny raz notując najwyższy wynik w sezonie i małymi kroczkami wracając do wysokiej dyspozycji. 2 tygodnie później w Villingen zajął 27. miejsce w bardzo loteryjnym konkursie.
natomiast 3 dni później w Klingenthal był 9. Na Mistrzostwach Świata rozgrywanych w czeskim Libercu Małyszowi nie udało się obronić tytułu sprzed 2 lat. 21 lutego na skoczni normalnej zajął 22 miejsce. 6 dni później na skoczni K120 w loteryjnym i jednoseryjnym konkursie uzyskał 127 metrów i został sklasyfikowany na 12 pozycji. W pierwszym konkursie po mistrzostwach wliczanym do turnieju nordyckiego na normalnej skoczni w Lahti Małysz uplasował się na 24 pozycji. 2 dni później w fińskim Kuopio Adam Małysz podczas swojego 300 startu w Pucharze Świata zajął 3 miejsce. Było to jego pierwsze podium w zawodach Pucharu Świata od blisko 2 lat. W kolejnych zawodach w norweskim Lillehammer był 4, natomiast na mamuciej skoczni w Vikersund wywalczył 8 miejsce. Ostatecznie zajął 5. pozycję w klasyfikacji generalnej turnieju nordyckiego. Po udanym turnieju przyszedł czas na ostatni weekend skoków w Planicy. 20 marca Małysz w jednoseryjnym konkursie lotów zajął najwyższe w sezonie 2 miejsce. Dzień później razem ze Stefanem Hulą, Łukaszem Rutkowskim i Kamilem Stochem zajął 2 miejsce w drużynie. Natomiast w finałowym konkursie sezonu 22 marca ponownie był 2. Ostatecznie zajął dopiero 13 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jednak dzięki decyzji o zatrudnieniu trenera osobistego w osobie Hannu Lepisto, końcówka sezonu wyglądała w jego wykonaniu naprawdę dobrze. Kibice po raz kolejny zyskali nadzieję na udany sezon olimpijski. W letnim Grand Prix 2009 kilkukrotnie stał na podium, kończąc ten cykl na wysokim 3. miejscu. Udane lato sprawiło, że coraz więcej kibiców zaczęło wierzyć w powrót Małysza do ścisłej światowej czołówki już w najbliższym sezonie zimowym. Początek sezonu 2009-10 był jednak zupełnie niespodziewany. Adam Małysz w kwalifikacjach do inauguracyjnego konkursu w Kusamo, skacząc w bardzo niekorzystnych warunkach, uzyskał zaledwie 101 metrów, przez co po raz pierwszy od grudnia 1999 roku nie zdołał zakwalifikować się do konkursu. Jednak już tydzień później w Lillehammer Polak uplasował się na najniższym stopniu podium, a następnie na 8. pozycji. Potrójne zawody, które odbyły się w kolejnym tygodniu na skoczni w Engelbergu, ukończył na 12., 23. i 8. miejscu. Przed turniejem 4 skoczni jego forma była wysoka, jednak mocno niestabilna. Również podczas turnieju dobre skoki przeplatał znacznie słabszymi. Dało to ostatecznie 9. miejsce w klasyfikacji końcowej. Po turnieju nadszedł czas na pierwsze w sezonie loty narciarskie na skoczni w Bad Mittendorf. Polak zakończył zawody na 7. i 8. miejscu. 2 tygodnie później odbyły się konkursy na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Skocznia wypełniona była po brzegi kibicami liczącymi na podium Małysza. Niestety ich oczekiwania nie zostały spełnione, choć do podium brakowało naprawdę niewiele. W pierwszym konkursie Małysz był 5., a następnego dnia 4. Konkurs lotów w Oberstdorfie, który odbył się tydzień później, ukończył na 6. miejscu ze stratą ponad 20 punktów do zwycięzcy Andersa Jakobsena. Natomiast 3 lutego na skoczni w Klingenthal Małysz zajął najwyższą w sezonie 2. lokatę, przegrywając tylko z będącym w rewelacyjnej formie Simonem Ammanem. Był to również ostatni występ Małysza przed igrzyskami w Vancouver, ponieważ kolejne zawody w Villingen odbyły się bez jego udziału. 13 lutego 2010 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver w konkursie na normalnej skoczni Adam Małysz zdobył srebrny medal, przegrywając z Simonem Ammanem o 7 punktów. Był to pierwszy duży sukces Małysza od 3 lat, kiedy to po raz ostatni sięgał po kryształową kulę. Dokładnie tydzień po tym ogromnym sukcesie Polak wystartował w konkursie na skoczni dłużej, gdzie oddał skoki na odległość 137 i 133,5 metra i ponownie zdobył srebrny medal, przegrywając znowu tylko ze Szwajcarem. Były to najbardziej udane igrzyska w karierze Adama Małysza, który zdobył na nich swój 3. i 4. medal. Łącznie w jego dorobku znalazły się aż 3 srebrne i 1 brązowy medal olimpijski. Co ciekawe, za każdym razem, kiedy Małysz stał na olimpijskim podium, na jego najwyższym stopniu stał ten sam człowiek, najwybitniejszy zawodnik na igrzyskach w historii skoków narciarskich, 4-krotny mistrz olimpijski Simon Amman. Po powrocie z igrzysk Adam Małysz ani razu nie zszedł już z podium konkursu Pucharu Świata. Był 2. w Lahti i Kuopio, 3. w Lillehammer i ponownie 2. na zakończenie sezonu w Oslo. Gdyby doliczyć do tego podwójne wicemistrzostwo olimpijskie oraz 2. miejsce w Klingenthal sprzed igrzysk, to Małysz nie schodził z podium przez aż 7 konkursów z rzędu, nie wygrywając jednak ani jednego z nich.
Podczas tej długiej passy we wszystkich konkursach zwycięzcą był tylko i wyłącznie Simon Ammann. Małysz zajął też drugie miejsce w klasyfikacji turnieju nordyckiego. Na zakończenie sezonu odbyły się Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich w Planicy. Kibice marzyli o medalu Adama Małysza, dla którego byłby on ostatnim trofeum, którego nie ma jeszcze w swojej kolekcji, chociażby w postaci brązu. Po pierwszej serii Polak prowadził nawet przed Simonem Ammannem. Z każdą kolejną próbą skakał jednak coraz gorzej i mimo że przed ostatnią, czwartą serią był sklasyfikowany na drugiej pozycji, to ostatecznie po locie na 211,5 metra spadł na czwartą pozycję, przegrywając medal o zaledwie 0,4 punktu. Puchar Świata 2009-10 zakończył na wysokim 5. miejscu, zdobywając po drodze 2 srebrne medale olimpijskie oraz wracając po 3 latach na podium turnieju nordyckiego. Współpraca z trenerem Hannu Lepisto przebiegała bez zarzutu, a skoki Małysza wyglądały coraz lepiej z konkursu na konkurs. Pozostał mu jednak jeszcze jeden cel. Sezon 2010-2011. Koniec Małyszomanii, początek nowej ery. Latem 2010 roku Adam Małysz spisywał się wyśmienicie. Wygrał 3 konkursy letniego Grand Prix i w każdym konkursie był w ścisłej czołówce, dzięki czemu zakończył ten cykl na najniższym stopniu podium. W połowie listopada na treningach w Lillehammer Małysz przeskoczył skocznie, czego skutkiem okazało się być przeciążenie kolana. Udało się jednak doprowadzić go do sprawności. Zdecydował się na start w obu konkursach w Kuusamo, zarówno w drużynowym, jak i w indywidualnym. Polak zainaugurował sezon 5. miejscem w konkursie drużynowym, indywidualnie zajął 9. lokatę. 1 grudnia w Kuopio powtórzył ten wynik, skacząc 119,5 oraz 120,5 metra. W pierwszym konkursie w Lillehammer zajął najwyższe w sezonie 5. miejsce, a dzień później znowu uplasował się na 9. pozycji. W zawodach w Engelbergu pierwszy raz w sezonie Małysz wypadł poza czołową dziesiątkę, zajmując 14. miejsce. W sobotę, skacząc 137 metrów, objął prowadzenie po pierwszej serii i obudził nadzieję kibiców na 39. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. W drugiej serii Małysz skoczył 135 metrów, co niestety nie wystarczyło do pokonania drugiego po pierwszej serii Thomasa Morgensterna, który pofrunął pół metra dalej, co przy lepszych notach zapewniło mu wygraną o 2,2 punktu nad Małyszem. Następnego dnia Polakowi udało się stanąć na najniższym stopniu podium. Turniej 4 skoczni Adam Małysz rozpoczął od 11. miejsca w Oberstdorfie. Następnie w Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku dwukrotnie meldował się na podium, zajmując kolejno 3. i 2. miejsce. W finałowym konkursie w Bischofshofen walczył o miejsce w czołowej trójce turnieju. Skoki na 124,5 oraz 126,5 metra dały jednak dopiero 10. miejsce w konkursie, przez co w klasyfikacji generalnej turnieju 4 skoczni Małysz zajął dopiero 6. miejsce. W kolejnych zawodach Pucharu Świata na mamucie w czeskim Harachowie Małysz po raz 5. w sezonie wskoczył na podium. Zajął 3. miejsce, wyprzedzony jedynie przez Martina Kocha i Thomasa Morgensterna. W konkursie niedzielnym znalazł się tuż za podium, zajmując 4. miejsce. W japońskim Sapporo Małysz drugi raz w sezonie prowadził po pierwszej kolejce, skacząc najdalej w całej stawce, ale w kolejnej próbie lądował 14,5 metra krócej. Ostatecznie 6. raz w sezonie zajął pozycję w pierwszej trójce, ale wyprzedzili go Niemiec Severin Freund i Austriak Thomas Morgenstern. Drugi konkurs był nieco słabszy i Małysz zajął w nim 5. pozycję. Nadszedł czas na zawody w Zakopanem. W pierwszym z aż 3 zaplanowanych konkursów skoczył zdecydowanie najdalej w pierwszej serii, uzyskując 138,5 metra, dzięki czemu zyskał 4 punkty przewagi nad Severinem Freundem. W drugiej serii Małysz skoczył 10 metrów bliżej, ale mniej odjętych punktów za wiatr i przewaga po pierwszym skoku pozwoliła na 39. wygraną w Pucharze Świata i znaczne zbliżenie się w klasyfikacji generalnej do 3. Andreasa Kofflera, który w tym konkursie zajął 2. miejsce, oraz do 2. w klasyfikacji Simona Ammana. Konkurs sobotni zakończył się dla Małysza nieco gorzej. 2 skoki na 133,5 oraz 125 metrów umieściły go na 6. miejscu, tuż przed 7. Kamilem Stochem. Podczas 3. konkursu na Wielkiej Krokwi 23 stycznia Małysz w pierwszym skoku miał upadek przy lądowaniu na odległość 120 metrów. Choć nie odniósł poważnych obrażeń, to jednak nie wystąpił w drugiej serii. Przez ten fakt po raz pierwszy od 1 stycznia 2009 roku nie zdobył punktów w konkursie Pucharu Świata, zajmując 32. miejsce. Tego samego dnia swoje pierwsze zwycięstwo w karierze zupełnie niespodziewanie odniósł Kamil Stoch.
23-letni skoczek w dramatycznych okolicznościach zastąpił Adama Małysza i porwał widownię zgromadzoną na Wielkiej Krokwi. Był to również niezwykle symboliczny moment. W konkursie, w którym Adam Małysz miał powalczyć o swoje 40. zwycięstwo, pierwsze zwycięstwo w karierze odniósł 10 lat młodszy kolega z kadry. Dla wielu oznaczało to rychłą zmianę pokoleniową, zmianę lidera polskiego zespołu, która nieuchronnie nadchodziła. Tydzień później w konkursie drużynowym w Willingen Małysz zajął 3. miejsce razem z Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą i Stefanem Hulą. Było to 3. drużynowe podium w jego karierze. Następnego dnia w konkursie indywidualnym Małysz zajął 9. miejsce. Zawody wygrał Severin Freund. 2 lutego w niemieckim Klingenthal Małysz zajął 7. miejsce. Następne zawody odbyły się na skoczni mamuciej w Oberstdorfie. Małysz zajął w nich ostatecznie 6. pozycję. 12 i 13 lutego zawody odbyły się na największej skoczni świata w Vikersund. Pierwszego dnia Małysz zajął 5. miejsce, natomiast w drugim dniu zawodów stanął na najniższym stopniu podium, ustanawiając swój nowy rekord życiowy, a jednocześnie rekord polski, wynoszący 230,5 metra. 26 lutego konkursem indywidualnym na skoczni normalnej rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Oslo. Adam Małysz zdobył w tym konkursie brązowy medal. Był to już jego 6. konkurs na Mistrzostwach Świata, który zakończył z medalem. Polak oddał skoki na odległość 97,5 oraz 102,5 metra. Złoto i tytuł Mistrza Świata wywalczył Thomas Morgenstern. Podczas odbywającego się dzień później konkursu drużynowego na tej samej skoczni oddał skoki na odległość 104,5 oraz 106,5 metra. Polska ulokowała się na 4. pozycji. 3 marca rozegrano konkurs indywidualny na skoczni dużej. Małysz uplasował się niestety na dopiero 11. miejscu. Konkurs ten przeszedł jednak do historii z zupełnie innego powodu niż miejsce zajęte w nim przez Polaka. Kilka minut po zakończeniu zawodów został przeprowadzony krótki wywiad z Adamem Małyszem, w którym została ogłoszona jedna z najważniejszych decyzji w historii polskiego sportu. Adam Małysz ogłosił zakończenie sportowej kariery. Dla kibiców w całej Polsce dzień ten wydawał się zupełnie nierealny, jednak trzeba było się z tym pogodzić. W roku 2011 zakończyło się 10 lat małyszomanii, jednego z najsłynniejszych zjawisk społecznych w Polsce w XXI wieku. Przed Małyszem został jeszcze jednak konkurs drużynowy na Mistrzostwach Świata, a także konkursy w Lahti i Planicy oraz benefis w Zakopanem, podczas którego chciał pożegnać się z polskimi kibicami, towarzyszącymi mu od ponad 10 lat. Podczas zawodów drużynowych w Oslo na skoczni K120 Małysz oddał bardzo dobry skok na odległość 135,5 metra, a Polska zajęła 5. miejsce w jednoseryjnym konkursie. Po powrocie do cyklu Pucharu Świata Małysz 4. raz w karierze zajął miejsce na podium drużynowego konkursu. 3. miejsce zapewnił skokiem na 131,5 metra w drugiej serii rywalizacji w Lahti. Dzień później indywidualnie był jednak dopiero 15. Podczas piątkowych zawodów w Planicy Małysz zajął 8. pozycję. Dzień później zajął 4. miejsce w konkursie drużynowym. W niedzielnym, ostatnim w swojej karierze konkursie Pucharu Świata stanął na podium, zajmując 3. miejsce. Zwycięzcą tego konkursu był Kamil Stoch. Było to pierwsze pucharowe podium, na którym stanęło 2 Polaków od 1980 roku. Był to również drugi tak symboliczny konkurs w sezonie. Były mistrz odszedł stając na najniższym stopniu podium, a nowy mistrz wygrał swój 3. konkurs w karierze, pierwszy i ostatni raz stając na podium razem z Adamem Małyszem. Polak zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2010-11, natomiast polska reprezentacja po raz pierwszy w historii znalazła się na podium Pucharu Narodów, zajmując również 3. miejsce. 26 marca 2011 roku na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbył się benefis Adama Małysza. Impreza miała polegać na skakaniu do wylosowanych wcześniej na kole fortuny odległości od 120 do 134 metrów. Zawodnicy mogli samodzielnie wybrać belkę startową, z której chcieli skakać. Za trafienie w cel miało zostać przyznane 100 punktów, natomiast każdy metr różnicy oznaczałby 10 punktów mniej dla skoczka. Zawody nie doszły jednak do skutku z powodu silnego wiatru. Zaproszeni skoczkowie zjechali wspólnie z zeskoku, po czym 11 z nich wykonało niemierzone skoki. Adam Małysz oddał swój ostatni skok w życiu na samym końcu, lądując w granicach 120 metrów. Po wylądowaniu przejechał pod szpalerem z nart utworzonym przez skoczków.
Kamil Stoch i Stefan Hula podnieśli go i na ramionach nosili wokół zeskoku. W jednej chwili zakończyła się trwająca ponad 10 lat wspaniała historia Małyszomanii. Parafrazując słowa Włodzimierza Szaranowicza, Małyszomania odeszła na zawsze i już nigdy nie wróciła. Jednak nie oznacza to, że nic po niej nie zostało. Dzięki Adamowi Małyszowi całe mnóstwo dzieci zaczęło trenować skoki. Dzięki Adamowi Małyszowi powstało w Polsce całe mnóstwo skoczni do szkolenia młodzieży i rozwoju tej dyscypliny. I wreszcie, dzięki Adamowi Małyszowi Polacy mają obecnie wspaniałą drużynę mistrzów świata, brązowych medalistów olimpijskich i zdobywców Pucharu Narodów. Polska ma również wybitnego kontynuatora wielkich sukcesów, czyli Kamila Stocha. Nie bez powodu nie użyłem tutaj słowa następcy. Kamil Stoch stworzył swoją własną, odrębną i piękną historię, która ciągle trwa i będzie pisana jeszcze latami. Nikt nie może podważyć faktu, że Małyszomania miała ogromny wpływ na rozwój skoków narciarskich w Polsce. Zjawisko to inspirowało jednak również skoczków z innych krajów, którzy chcieli być jak Małysz i dzisiaj odnoszą wielkie sukcesy. Od zakończenia kariery przez Adama Małysza minęło już 10 lat. Jego potężny dorobek sportowy i społeczny procentuje jednak aż do dziś i miejmy nadzieję, że będzie procentował jeszcze przez wiele, wiele lat.